Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rozdziale mangi 321Y, czyli 321 lat minęło od zakończenia historii Dragon Balla, którą znamy, a dzisiaj będziemy zajmować się kolejnym rozdziałem tej fanowskiej historii autorstwa bodajże użytkownika Goten-kun. Tak się nazywa ten rysownik. Jest to manga, którą można przeczytać na stronie Dragon Ball Multiverse. Dziękuję bardzo za polskie tłumaczenie, bo nie jest to manga rysowana przez Polaka, więc to tłumaczenie sobie powoli wpływa na stronę Dragon Ball Multiverse i jak już pojawia się nowy rozdział, to wtedy się widzimy właśnie w omówieniu. To, co widzicie tutaj, no to jest właśnie to. Ja jestem dobrym panem. Jak kotek chce usiąść na krześle, to jak krzesło odstępuje i sam siadam na taborecie. Także tak to dzisiaj wygląda. Mam nadzieję w ogóle, że spędziliście dobrze Sylwestra. Ja to nagrywam pierwszego. Prawdopodobnie nie widzicie tego drugiego, nie widzicie tego, może trzeciego to widzicie. Może to widzicie trzeciego. Tak czy siak, ja jestem w świetnej formie. Jeśli się domyślacie, jak mi poszedł Sylwester, jak mi poszedł mi bardzo dobrze, poszedł mi świetnie. Dziękuję za wszystkie życzenia, które pisaliście pod moim ostatnim filmem, pod Kakume i pod ostatnim filmem w zeszłym roku za życzenia tyczące się nowego roku. Mam nadzieję, że wy też spędziliście Sylwestra bezpiecznie i że weszliście w ten nowy rok z jebnięciem. Z pozytywnym jebnięciem można byłoby powiedzieć. Rozdział 4, Baba Jaga. Jeśli nie wiecie, jak wygląda ta historia, to sobie przypomnijcie. A jeśli ledwo co pamiętacie, to wam przypomnę. Nasza ekipa w składzie Tambo, czyli ten chłopczyk, który ma trzecie oko i ma też ogonek, czyli podejrzewam, że jest hybrydą sajańsko-tenshinhańską. To jest ta główna postać. Ojo to jest ten gościu, którego mamy tutaj w żonobijce i to jest gościu, który wygrał Tenkaichi Budokai i on jest też w naszej ekipie i jest silny i trochę nieufny. Ta blondyna, nie pamiętam jej imienia, to jakaś taka Natalia, Marysia, jak ona się tam nazywała, już nie pamiętam. Złodziej, który też jest w naszej ekipie i jest złodziejem, a na głowie Tambo po lewej stronie widzicie, no właśnie, widzicie coś, co na początku było naszym przeciwnikiem, a teraz jest pieskiem. Takim Buon chyba nazwał ten Tambo tego pieska, który przypomina Majin Buu. Tak czy siak, co jest ważne, zbierają smocze kule, została tylko jedna do zebrania i właśnie w tym celu idą do Baby Jagi. Tambo i jego przyjaciele przybywają do pałacu tajemniczej baby, by odnaleźć ostatnią smoczą kulę. Czy oni przylecieli w ogóle samolotem? To wygląda, jakby przylecieli samolotem. Tutaj samolot normalnie ląduje na lądowisku, po lewej stronie widzimy jakąś olbrzymią kanapkę z pomidorami. Co to w ogóle jest? Ja nie pamiętam, żeby tam przy pałacu baby, żeby tam była taka infrastruktura, no. Chociaż czekaj. Czasy się zmieniły, przecież minęło 321 lat od zakończenia historii Dragon Balla. Ja teraz sobie myślę, że to jest tutaj jakaś taka wersja, że tak powiem, niekanoniczna, jeśli chodzi o wygląd tamtego pałacu. No ale przecież to jest logiczne, jeśli minęło tyle lat, kto wie, przecież baba drogo sobie liczyła za te wszystkie usługi, no to może wyremontowała cały ten kompleks, prawda, wokół swojego pałacu. To byłoby całkiem logiczne, także okej, może tak to właśnie wygląda. Wow, naprawdę wielki! That's what she said. Zostawiam ci kapsułkę na twoją torbę, mówi Lisek. Lis Vitalis. Dzięki. A to jest Gigi D'Agostino! Już sobie przypomniałem. Ten Lisek się nazywa Gigi. To jest ten DJ od... To właśnie on. Nie wiedzieliście, że on jest lisem? Zatem was opuszczam, przyjaciele. Jeśli w przyszłości będziecie potrzebować mojej pomocy, albo jakiejś imprezki, jakbym miał być wodzirejem na czyimś weselu, to nie wahajcie się poprosić. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. Żywię szczerą nadzieję, że odnajdziesz czego szukasz. Żegnaj, Gigi, dziękuję ci bardzo, wrócę odwiedzić ciebie i Donko. Donko to chyba ten drugi, bo tam Gigi były i drugi. W poprzednim rozdziale mieliśmy tę opustoszałą wioskę, to tam mieliśmy właśnie Gigiego i... A zresztą, przecież oni już znikają z tej historii. Kogo to obchodzi? Papa, Gigi. Papa. Naprzód! Mówi Tambo. Dzień dobry, witajcie w pałacu Baby Jagi. Jak się w ogóle nazywa ten duszek? Bo po angielsku to jest Ghost Usher. Ale jaka była wersja językowa polska tego imienia? Obake. Tak się nazywa po japońsku. Ghost Usher to jest po angielsku. Duch Ashera? Znaczy ja wiem, że Ghost to duch, ale ja się tak zastanawiałem, czy Asher może ma jakieś inne znaczenie? Przecież Asher to jest ten amerykański wokalista i tancerz. To było w gimnazjum bodajże. Jedna z bardziej bawiących mnie rzeczy za czasów gimnazjum. Tam w młodszej klasie był taki chłopczyk, który wyglądał dosłownie jak Asher. Dosłownie wyglądał jak Asher, jak miniaturowa wersja Ashera. Jego twarz to był po prostu Asher. I my na niego mówiliśmy Asher. No, mogliście się już tego domyślić. Czyli chcecie mi powiedzieć, że ten duch to jest duch Asher? Tego Ashera?
Wow. Oczywiście nie macie umówionego spotkania, ale macie szczęście, bo ktoś właśnie zrezygnował. Czy masz wielu odwiedzających pani babo? Nie jestem babą, ale tak, jest wielu chętnych. Czy to ci wygląda na babę? Więc jest was 4. W porządku, poczekajcie, poprzednia grupa prawie skończyła. Czy to jest jakaś różnica, że jest nas 4? Pyta Tambo. 4 razy będziecie płacić. Tu nie ma żadnej zniżki, że dzieci do lat 3 wchodzą za darmo, a zwierzęta pół ceny. Różowy piesek, bułon, wyciągaj pieniądze, wyciągaj portmonetkę i płać za ciebie. No co ty myślisz? Sami zobaczycie. Ha, 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 śmieje się Ghost Usher. Aha, że będą się bić. 4 na 4, może o to chodzi. Do następnego razu. To przyjemność znowu was gościć. Wychodzi 3 obitych. Jeden na kulach, trzeci ma bandaż na głowie, drugi się opiera laską. Co to za szaleństwo? Wasza kolej. Proszę za mną. Nawet mały bułon się zdziwił, widząc tych 3 mężczyzn obitych, dosłownie kontuzjowanych. Oto następni klienci. Dzień dobry, mówi Tambo. Nie umówiliście wizyty, prawda? Świetnie, bardzo dobrze. Co mogę dla was zrobić, młodzi ludzie? O, zobaczyła ogon! A jeśli to się dzieje tyle lat po Dragon Ballu, no to ona musi pamiętać, co ten ogonek oznacza. Co za intrygująca grupa, interesujący, mówi baba. I on, co za niespodzianka, mówi, widząc twarz Majin Buu. Szukamy smoczych kul, a ostatnio nie pojawia się na moim radarze. Chcielibyśmy prosić, żebyś nam powiedziała, gdzie ona jest, mówi Tambo. Smocze kule? To zabawne. Moja wróżba będzie kosztowała was 10 milionów zenów. Co? 10 baniek? Dziwi się. Jak ona tam miała? Marysia. Nie mamy tyle. A to, co ukradłaś prawnikom, nie starczy? Ty, pierwsze słowa, które powiedział Orzo w tym rozdziale. Orzo to w ogóle jest jakiś tutaj dzisiaj nie w sosie chyba. Chyba po Sylwestrze taki Orzo jest, że w ogóle się nie odzywa. Hej, mówimy o 10 milionach. Przejmuję tylko gotówkę. A, co? Wygląda na to, że naprawdę nie wiecie, co to za miejsce. Mam rację? Możecie się wykpić za darmo. Wykpić? Może wykupić za darmo. Musicie tylko stawić czoło moim czempionom. To proste. Jak ich pokonacie, wróżba będzie za darmo. Co wy na to? Hehe, to mi się podoba, babciu. Orzo nagle otrzeźwiał. Tak, przypuszczałem, ale w waszym przypadku tylko jedna osoba może walczyć. Ej, babciu, nie zmieniaj zasad w trakcie gry. Boisz się nas? Czy co? Poznanie położenia kuli Si Shinchu to specjalne życzenie. Wielu mnie o to pyta, więc i zasady są specjalne. Tylko jeden pojedynek. Jeden mój czempion kontra jeden z was. Proste reguły. Zgoda albo fora za dwora. Jak myślicie, kto będzie walczył? Wiecie co? Wydaje mi się, że będzie walczył Tambo. Chociaż Orzo, to co ostatnio pokazał, uciekając z tego miasta prawników, nagle wypuścił jakiegoś wielkiego Kiblasta. Chciałbym zobaczyć, co Orzo potrafi. Orzo jest silniejszy, no bo wygrał walkę w turnieju Tenkaichi Budokai w finale z Tambo, także wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby Orzo walczył. No ale zobaczymy, kto tu będzie walczył. Mamy aż zbyt duży wybór aren do walki, ale niech będzie prosto. Klasyczny ring. Ty, dzieciaku z małpim ogonem, będziesz walczył. Aha, baba go wyznaczyła, no dobrze. Uważaj, Tambo. Tambo przełyka ślinę, jego piesek stoi za nim, gotowy do tego, żeby bronić swojego pana. Mam nadzieję, że jesteś gotów. No jasne, że gotów. To wicemistrz Tenkaichi Budokai. Nikogo słabszego się nie spodziewałam. Hihi. Zombie Manie, scena jest twoja. Zombie Man? Zombie Man? Masny Kacper 88! Czy to jest Zombie Man? Nie, to mój nowy widz. Dziękuję bardzo, Masny Kacper, za zostawienie suba. Was też zachęcam do tego, żebyście suba zostawili, jeśli jeszcze tego nie robicie. A z pałacu baby wychodzi właśnie on, Zombie Man. Patrzcie, to jest gościu, który dopiero wraca z Sylwestra. Został tylko krawat. Wygląda dosłownie jak zombie. Garnitur po prostu już jest tylko wspomnieniem, ale krawata nie oddał. Chwiejnym krokiem zmierza na arenę. Tambo zaciska swoje dziecięce piąstki. No bez kitu, ty. To jest Sylwestrowicz. 3 stycznia, on wraca do domu. Babciu, to jest twój czempion? Widziałaś, jaki jest powolny? Tambo zetrze go na proch. To tylko jego kreacja aktorska. Chcę, byśmy dostrzegli, że faktycznie jest zombie. No dalej, Zombie Manie, do dzieła. Zombie Man uśmiecha się i nagle rusza w stronę Tambo, nawet jeszcze nie wchodząc na ring. W sensie nie wszedł na ring, a już zaczyna atak. Niech zacznie się walka, wykrzykuje baba, a Zombie Man uśmiecha się. I w ułamku sekundy doskakuje do Tambo i uderza go w brzuch. Chłopak w ogóle się tego nie spodziewał. No mam nadzieję, że ta walka nie zakończy się jednym ciosem. Haha, okej. Chyba trochę nie doceniłem chłopca, bo tutaj Tambo uśmiecha się i mówi hehe, nieźle, ale nie dość mocno. Zombie Man aż nie może uwierzyć w to, co widzi. Co za odporność, baba zresztą tak samo. Ojej, a ja się wcale nie hamowałem, mówi Zombie Man. Jestem twardszy niż wyglądam, mówi Tambo.
lecąc w stronę Zombimana, tym razem Zombimana, który już chyba stracił tę pewność siebie, którą dysponował przed chwilą i Tambo nie tylko jeden cios, ale kilka ciosów na korpus Zombimana wyprowadza w ułamku sekundy i wydaje mi się, że ta walka może zakończyć się bardzo szybko. Jeszcze poprawia kopniakiem. Tak, dawaj Tambo. Pies po polsku potrafi? No halo, przecież to dziewczyna krzyczy, prawda? Ale pies też wykrzykuje tutaj coś. No to ten pies potrafi mówić? Bo ja już nie pamiętam. Co to za dzieciak? Hej, Zombimanie, jeśli nie weźmiesz się w garść, czeka cię bezrobocie. Chyżo! Chyżo! Czajcie, jakby na przykład szef w pracy zobaczył, że się obijacie i mówi do was: czeka cię bezrobocie, weź się w garść. Chyżo! Chyżo! Jest takie słowo, wiem, ale kto używa takiego słowa w takiej sytuacji? No chyba tylko właśnie Fortune Teller Baba. Uranaj Baba. To nie będzie takie proste, ty bachorze. Zombiman mimo wszystko jeszcze się nie poddaje. Tambo też przyjmuje poważny wyraz twarzy i tutaj mamy jakąś wymianę ciosów. Klac, plaw, bam. Te onomatopeje mówią same za siebie, moi drodzy. Aż po prostu czuję, jak prąd przechodzi ich przez łokieć, przez te wszystkie zderzenia przedramion. Ale w końcu Tambo wyprowadza czysty cios, trafiając Zombimana w twarz. Dobrze, dobrze sobie nasz Tambo radzi, mówi ta Kinga. Ma go w garści. Wow! Ten pies mówi po polsku! Zombie go gry... O kurwa, zmieni się w zombie teraz. Left 4 Dead 3 zaraz tutaj zaczniemy. Left 4 Dead w świecie Dragon Balla. To niemożliwe, przecież to nie jest chyba prawdziwy zombie, prawda? On tylko, tak jak powiedziała Baba, to jest tylko taka kreacja. Ała! Ugryzł go normalnie, ugryzł go! Ugryzł go! Normalnie ten, kurwa, Suarez czy Mike Tyson. Ugryzł go normalnie do krwi. Czy ty mnie ugryzłeś? O, nie spodziewałeś się tego, co? Hej, zombie, co to za sztuczki? Od kiedy gryzie się przeciwników? Nie szkodzi. Wszystkie chwyty dozwolone, mówi Baba, śmiejąc się pod nosem. Śmieciu, nie spodziewałem się tego. Ojej, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj może to nie być kwestia tego, że Tambo zostanie osłabiony, ale obawiam się, że... Znaczy inaczej, że zostanie przemieniony, ale może zostać osłabiony. Że jakaś trucizna była w tych zębach tego gościa. Nigdy się bardziej nie myliłem. Tambo dosłownie potrzebował... Niczego nie potrzebował. To nawet nie jest panel. To jest dosłownie 1/3 panelu. Na kolejnym panelu dosłownie sprzedaje mu luja ogłuszacza i nokautuje zombiaka. Bez znaczenia. Jestem wyraźnie powyżej twojego poziomu. Nie wygrasz. Ale zobaczcie. Tambo się zaczyna pocić, a Ożo coś zauważa. Tambo, mówi Ożo pod nosem. Patrzcie. Zaczyna się trząść. Tambo, co się dzieje? Jednak faktycznie się zmienia. Co jest 5? Co? Ja? Tambo mówi pod nosem. Baba się zaczyna śmiać. A Zombiman mówi: ha, no nareszcie. To koniec, mały. Gorączka. Gorączka? Ty, ja myślałem, że w zombiaka go przemieniłeś, a ty mu gorączkę dałeś. Ferwex wypije, zbije gorączkę, będzie po wszystkim. Chłopie, to był twój ultimate move? To był twój ostateczny atak? Ugryzienie i gorączka? To koniec, mały. Gorączka cię będzie coraz bardziej pochłaniać. Siły cię opuszczą, zaczniesz się zmieniać we mnie. Nigdy się bardziej nie myliłem niż teraz. On się jednak będzie w niego zmieniał. Może najpierw doczytam, a potem będę kręcił te swoje, kurwa, lody i wymyślał teorię. Zainfekowałem cię poprzez ugryzienie. Co? To niemożliwe! Dziwi się Kinga i Ożo. Zobaczysz sam, bycie zombiakiem nie jest takie złe. Mówi Zombieman do zlanego potem Tambo. Macie teraz dwie opcje. Poddać się lub szybko pokonać Zombiemana. Mamy antidotum. Znaczy, no okej, no rozumiem. Albo się poddajesz i bierzesz antidotum, albo szybko pokonujesz przeciwnika i też bierzesz antidotum, bo jak będziesz długo walczył, to nie przeżyjesz. O to chyba chodzi, tak? Tambo, jak się masz? Wzrok mi się zamglił. O Boże, dla Tambo to jest dopiero 31 grudnia. Tambo, poddaj się, nie ryzykuj! Nie poddam się. Muszę walczyć dalej. Tambo! Jego duch walki jest nie do złamania! Zombieman mimo wszystko rzuca się na chłopca i okłada go ciosami. Już nie jesteś taki bezczelny, co? Mówi Zombieman, triumfując nad leżącym Tambo. Nie dam rady, mówi chłopiec, ale nagle zip! Kurwa, to jest dźwięk rozpinanego rozporka. Tambo wyjął ogonek, tylko że z przodu tym razem. O co to chodzi? Co to jest za onomatopeja zip? No pies przyszedł, no ale przecież to jest dyskwalifikacja. Bujon! Siad, piesku.
Ostatnio miałem taką sytuację, robiłem cache'a, w sensie dla osób, które nie wiedzą, gierka terenowa, geocaching, szukałem skrzynki w terenie, ciemna uliczka i tak dalej, już mam podejmować cache'a, w sensie go wyjmować i nagle podbiega do mnie pies i zaczyna szczekać i zaczyna ujadać, a tam wszystkie okna, prawda? Ja mówię, kurwa, piesku, cicho bądź, bo ludzie wyjdą i będzie spalona miejscówka i tak dalej. I ja mówię do niego, piesku, piesku, no co piesku, piesku, a on do mnie, ła, 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 a ja mówię, piesku, co piesku, i on tak... Ła! Ła, 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 ła! Ła, 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 ła! Ła, 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 ła! No i ja mówię, no i przegadany! Słyszałaś mała o tym? Słyszałaś mała tę historię? O, to powinna być chyba jakaś dyskwalifikacja, prawda? Siad, spokój, mówi Zombieman, kiedy Bujon się zaczyna coraz bardziej denerwować i wściekać i warczeć. Bujon, nie martw się, będzie dobrze. Dosyć tego, nagle krzyczy baba. No przecież to jest dyskwalifikacja, to automatycznie Tambo przegrywa. Nie pozwolę na przerywanie tej walki. W te pędy wracaj do swoich kompanów i pozwól rywalom kontynuować pojedynek. Chyżo, w te pędy! Ja pierniczę. Daję ci kilka sekund. Posłuchaj, Bujon, wracaj tu, mówi Orzo. Jeśli się będziesz upierał pomóc twojego koledze, będę zmuszona użyć pewnego zaklęcia, które dobrze znasz, a które zmusi cię do drzemki, jeśli wiesz, o czym mówię. Jakiego zaklęcia? Bujon został spacyfikowany, jak widać. O, wygląda na to, że baba wie, kim on jest. Orzo tutaj zauważa. Dziękujemy, baba Jago. Możemy kontynuować, mówi Zombieman. Ja dam radę, muszę, mówi Tambo, któremu lód już pęka pod nogami. To twój koniec, mały. Gorączka się nasila. Siły cię opuszczają. Kocham czytać mangę po polsku, naprawdę. No jest to wspaniałe. Nie muszę tutaj, wiecie, tłumaczyć sobie, tylko od razu lecę z tematem. Jest to naprawdę przyjemne. Dziękuję za tłumaczenie. Dziękuję naprawdę. Nie wiem, kto to tłumaczy, a może sprawdzę. Drużyna tłumaczy. O, patrzcie, jest tutaj napisane na stronie Dragon Ball Multiverse. Ziggy i Senti. Czyli rozumiem, że to jest jeden, że ten rozdział też przetłumaczył jeden z tych dwóch użytkowników, tak? Ziggy i Senti. To dziękuję bardzo. Po prostu nagle poczułem się wdzięczny za to, że mogę to czytać po polsku. Zemszczę się za te upokorzenia, których dałeś mi wcześniej posmakować. Muszę walczyć za mamusię. Wiecie co? Nie będę się z tego śmiał, bo jest to naprawdę szlachetna postawa. Wspaniała postawa. Pamiętajcie, że to jest mały chłopiec, którego matka została zabita, czy porwana, czy coś tam, porwana bodajże. I on teraz sam podróżuje po świecie, żeby ją znaleźć. No jest to dobrym... Gdyby na przykład to było w anime, a nie w takiej mandze, to myślę, że dużo by się z was wtedy wzruszyło. Tak bym powiedział. A masz, mówi zombiak. Ale Tambo przyjmuje ten Nie, on znika nagle. Udało mu się, mówi Orzo. Co? Pojawia się za zombiakiem, trafia go w twarz, wybija mu zęba i wyrzuca go poza arenę. Udało mu się zebrać do kupy i jeszcze tutaj ostatnim pchnięciem tego zombiaka wyeliminować Zombiemana. Dobrze, brawo, dobra robota, mówi Orzo. Świetnie, Tambo, mówi Patrycja. Zombiemanie, ty głupcze. Przepraszam, babo. Oto antidotum. Dalej, wytrzymaj, chłopaku. Tambo je antidotum, połyka, nagle przywracają mu się siły. Tak, antidotum szybko działa, mówi Asher. Dziękuję. Brawo, młody człowieku, byłeś niesamowity. W sumie baba ma inny głos, jakiś taki bardziej... Brawo, młody człowieku! Brawo, młody człowieku, byłeś niesamowity. Nie będę się wygłupiał. Brawo, młody człowieku, byłeś niesamowity. Nie zostało ci wiele czasu, zanim jego trucizna stałaby się nieodwracalna. Działałeś z wielką odwagą. Zatem dobrze, powiem wam, gdzie szukać Su Shin-Chu, czyli tej ostatniej smoczej kuli. Tak właściwie, babo Jago, chciałbym spytać o coś innego. Come on, bro. Come on. Tambo, o czym ty mówisz? Cóż, zamiast spytać... No właśnie, ty... Ale to jest... Ja nie wiem, czy to, co robili do tej pory, to było głupie, czy to, co teraz robią, to jest bardzo mądre, bo... Skoro on używa smoczych kul, chce użyć smoczych kul do znalezienia mamy, no to po co pyta babę o kulę, tylko może zapytać o mamę. No właśnie do tego samego wniosku dochodzi Tambo. Cóż, zamiast pytać o smoczą kulę, myślałem, że mogłabyś mi wskazać bezpośrednio, gdzie jest moja mama. Dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej? Przykro mi, nic z tego. Umowa była na wskazanie Su Shin-Chu, żadnych zmian, ale nie martw się, dostaniesz szybko odpowiedź. Twoja wyprawa przysporzy wielu odpowiedzi. Na przykład, kim jest psowaty towarzysz, o którym nic nie wiesz. Zaufaj mi. Dowiesz się, kim jest. Twoja droga poprowadzi do świątyni Smoka. Tam znajdziesz ostatnią kulę.
Świątyni Smoka? No nie brzmi to ani na wieżę Karina, nie brzmi to też jak Pałac Kamiego, chociaż już bardziej, może jest jakaś inna nazwa, której tutaj enigmatycznie użyła Baba Jaga, ale Świątynia Smoka? Świątynia Smoka to samo tam, bo pytanie zadaję co ja. Tutaj masz współrzędne. Na Messengerze wysłałem ci pineskę. Życzę powodzenia w wyprawie, młodzieży. Ho, hi, 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 hi. Śmieje się baba. Bardzo dziękuję, Babo Jago. Chodźcie, przyjaciele. Mówi Tambo, który dosłownie jeszcze tutaj zbiera ekipę. Przed chwilą pokonał zombiaka, otarł się o śmierć i jeszcze z uśmiechem na ustach tutaj resztę ekipy wrzuca sobie na plecy. No dzisiaj Orzo i Patrycja kierowani na plecach, dosłownie niesieni, nie? Nic nie zrobili. Wiem, co muszę zrobić, mówi baba. Ku świątyni Smoka! O kurde, ty, w następnym rozdziale to tutaj jakieś szkło pęknie. Komu szkło pęknie? Zobaczmy, jak tam wygląda ilość tego, tutaj paneli w następnym rozdziale. No, 200 rozdział, 200 panel to jest ten, który rozpoczyna rozdział 5 i jest obecnie paneli 216. Czyli, okej, w sumie 17 paneli. No wygląda na to, że ten kolejny rozdział jest, można powiedzieć, w połowie zrobiony, no nie wiadomo jak długi on będzie, więc może nawet jest to 1/3. Tak czy inaczej, to jest okładka kolejnego rozdziału. Ten rozdział mi się podobał, wiecie co, ta manga jest dość taka przyjemna, luźna do czytania, bardzo luźna do czytania, ale Tambo jest postacią, z którą można sympatyzować, ze względu na to, że ma bardzo podobne motywy troszeczkę do Goku. Jest takim niewinnym chłopcem, chociaż nie aż tak, bym powiedział, zahartowanym w walce. Mam wrażenie, że Goku malutki był troszeczkę bardziej zaradny niż Tambo. Chociażby, nie wiem, jak niszczył mięśniową wieżę, albo jak niszczył siedzibę Armii Czerwonej Wstęgi. No niczyjej pomocy nie potrzebował. Wydaje mi się, że Tambo sam by nie był w stanie tego zrobić, ale jest to fajna historia, bo w jakiś sposób oni się uzupełniają. No akurat w dzisiejszym rozdziale mieliśmy pokaz indywidualnych umiejętności Tambo, ale jestem fanem tego, że ta historia jest kontynuowana i jestem ciekaw, o co chodziło ze Świątynią Smoka. Gdzie jest ta Świątynia Smoka? I jeśli się uda ją znaleźć, to co tam będzie czekało naszych bohaterów. Ja dziękuję bardzo za mangę, autorowi, tłumaczom za tłumaczenie, wam za oglądanie, także jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka, żeby nie przegapić żadnego filmu na moim kanale, zostawcie suba i życzę wam miłego, spokojnego i udanego dnia. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana!